Państwo to żywy organizm, ma swoje płuca, serce i arterie. I ten organizm w roku 1108 ciężko oddycha. Bolesław Krzywousty, młody, ambitny, z twarzą ogorzałą od morskiej bryzy, jest na Pomorzu. Przesuwa granice, pali pogańskie grody, buduje potęgę nad Bałtykiem. Jego wzrok jest utkwiony w falach. To tam według niego bije przyszłość Polski. I tu zaczyna się nasz thriller. Bo kiedy ty patrzysz w stronę morza, ktoś inny patrzy na twoje plecy. Wyobraźcie sobie mapę Polski. Na dole między Sudetami a Karpatami zieje dziura. Naturalne pęknięcie pancerzu gór to Brama Morawska. To nie jest tylko nazwa geograficzna, to gardło Śląska. Jeśli je ściśniesz, państwo zaczyna się dusić. Podczas gdy Bolesław angażuje najlepsze siły na północy, z morawskich lasów wychodzi cień. To Świętopełk, człowiek, który nie przyszedł negocjować. Przyszedł sprawdzić, jak bardzo wytrzymałe są drzwi do domu Piastów. Dziś opowiem wam o rajdzie, który miał rzucić Polskę na kolana, o zamku Koźle, które stało się celem, i o Raciborzu, grodzie, który wpadł w ręce Polaków w sposób tak bezczelny i szybki, że historycy do dziś kłócą się, jak to w ogóle było możliwe. To jest opowieść o grodowym skoku Krzywoustego. Zapnijcie pasy, cofamy się o ponad 900 lat. Żeby zrozumieć, dlaczego doszło do bitwy pod Raciborzem, musimy spojrzeć na Europę Środkową jak na wielką partię szachów, gdzie połowa graczy oszukuje, a druga połowa trzyma sztylet pod stołem. Rok 1108 to rok chaosu. Potężny niemiecki cesarz Henryk V właśnie rusza na Węgry. Chce utemperować króla Kolomana. To jest wielka wojna tamtych lat. Bolesław Krzywousty ma układ z Węgrami. Jeśli Węgry padną, Polska będzie następna. Bolesław musi więc działać, ale jest rozdarty między północą a południem. I tu na scenę wchodzi Świętopełk. Książę morawski i czeski uzurpator. Postać mroczna, ambitna i niesamowicie oportunistyczna. On widzi lukę, widzi, że Bolesław jest daleko, widzi, że granica na południu jest miękka. Świętopełk nie idzie jednak na Kraków. Nie interesują go wielkie oblężenia, które trwają miesiącami. On chce zadać cios chirurgiczny, chce zdobyć Koźle. Dlaczego Koźle? Spójrzcie na rzekę Odrę. Koźle to w tamtym czasie klucz do transportu wodnego i lądowego. Jeśli masz Koźle, kontrolujesz przepływ wojsk, żywności i towarów na całym Śląsku. To strategiczne imadło. Świętopełk zbiera swoje chówce. To nie są przypadkowi ludzie, to zaprawieni w bojach Morawianie. Lekka jazda, ludzie, którzy potrafią przemieszczać się szybko. To miał być rajd typu uderz i uciekaj, albo raczej uderz i zostań panem sytuacji. Zatrzymajmy się na chwilę w samej bramie morawskiej. To unikalny korytarz. Z jednej strony macie Beskidy, z drugiej Sudety. Środkiem biegnie płaski pas ziemi. W XIII wieku to było miejsce magiczne i przerażające zarazem. Tędy od tysięcy lat szły armie, od rzymskich legionów po hordy koczowników. Świętopełk wchodził w tę bramę jak w masło. Jego zwiadowcy donoszą: droga wolna. Polskie rycerstwo jest na Pomorzu. Krzywousty walczy z poganami, droga do serca Śląska stoi otworem. Ale Świętopełk zapomniał o jednym. Bolesław Krzywousty mimo młodego wieku był genialnym logistykiem. On nie zostawił domu na oścież. On zostawił tam system. W średniowieczu państwo nie polegało tylko na tym, gdzie jest król. Polegało na tym, że szybka informacja o wrogu dotrze do lokalnego kasztelana. I tu, w okolicach Koźla i Raciborza, ten system zadziałał perfekcyjnie. Jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna. Morawianie podchodzą pod Koźle. Zaczynają kusić się na zamek. Jak pisze Galanonim. To znaczy próbują go podejść, zastraszyć załogę, może przekupić kogoś wewnątrz. Ale Koźle milczy. Koźle się trzyma, a czas zaczyna działać na niekorzyść Świętopełka. To, co dzieje się później, to czysty thriller wojenny. Morawianie widzą, że Koźle nie padnie od razu. Zaczynają manewrować
I wtedy dochodzi do czegoś takiego, co w taktyce wojskowej nazwiemy starciem spotkaniowym. Wyobraźcie sobie gęste, wilgotne lasy w dorzeczu Górnej Odry. Jest jesień 1108 roku, Morawianie maszerują traktem, pewni, że nikt ich nie ściga. Ich szyki są rozciągnięte, nagle z bocznych duktów wyłaniają się Polacy. To nie jest Armia Królewska, to lokalne chówce, rycerstwo śląskie, załogi okolicznych grodów, które skrzyknęły się w błyskawicznym tempie. Gal Anonim pisze, że obie strony z początku nie wiedziały o sobie, wpadły na siebie. To musiał być absolutny chaos. Wyobraźcie sobie zderzenie dwóch mas koni i ludzi w wąskich leśnych przysmykach. Nie ma miejsca na szarżę. Jest walka wręcz, topór o tarczę, krótki miecz wbity pod żebro. W pierwszej fazie Morawianie stawiają twardy opór, są liczni i wtedy dzieje się coś, co rozstrzyga los bitwy. Z innej strony lasu, niczym duchy, wyłania się inny oddział. To był klasyczny młot i kowadło. Pierwsza grupa Polaków związała Morawian walką, a druga uderzyła w ich flankę. To był moment, w którym morale Świętopełka pękło. Morawianie nie mieli gdzie uciekać. Z jednej strony rzeka, z drugiej błoto, z przodu i z boku stalowe ostrza piastu. Kal nie oszczędzi opisów. Plac boju zasiali trupem. To nie była honorowa bitwa na polach. To była egzekucja najeźdźców w zaroślach Bramy Morawskiej. Przenieśmy się do namiotu polskiego dowódcy, tuż po bitwie. Ilu uciekło w stronę rzeki? Garstka, panie. Większość została w bagnie. Świętopełk zniknął na Mzoczu. Pewnie już pędzi na południe, by ratować tam skórę. Nie o Świętopełka mi teraz idzie. Co z Grodem? Co z Raciborzem? Tu jest rzecz ciekawa, panie. Gdy nasi pognali za niedobitkami pod same wały, bramy się otworzyły. Jak to? Sami otworzyli? Nie było komu bronić. Morawianie, którzy tam siedzieli, widzieli rzeź swoich na polu. Strach ich obleciał. Mieszczanie i załoga. Nikt nie chciał ginąć za Świętopełka, który właśnie zostawił ich na pastwę losu. Weszliśmy jak do swojego, bez jednej strzały. Racibórz jest nasz, panie. To nie była tylko bitwa, to był skok na klucze do bramy. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, to esencja tego, co wydarzyło się pod Raciborzem. Polacy nie tylko rozbili armię polową, oni wykonali coś, co nazywamy grodowym skokiem. Historycy do dziś spierają się, czy Racibórz przed 1108 rokiem był polski, czy może pod kontrolą czesko-morawską. Gal Anonim sugeruje, że wejście do grodu odbyło się bez przeszkody. To kluczowe słowa. W świecie średniowiecza zdobycie grodu to zazwyczaj tygodniowe głodzenie załogi. Tu stało się to w mgnieniu oka. Zwycięstwo pod Raciborzem zmieniło wszystko. Po pierwsze, Świętopełk został upokorzony. Jego rajd, który miał być pokazem siły, stał się pokazem nieudolności. Po drugie, Bolesław Krzywousty, będąc setki kilometrów dalej, udowodnił, że jego państwo posiada immunologiczną zdolność do walki z intruzami. Po trzecie, Polska odzyskała pełną żelazną kontrolę nad Bramą Morawską. To był rok 1108, rok, w którym Bolesław pokazał, że potrafi grać na dwóch frontach jednocześnie. Niedługo potem w odwecie polskie wojska uderzyły na same Czechy, paląc i niszcząc, by nikt więcej nie odważył się kusić o Koźle. Często myślimy o historii Polski przez pryzmat wielkich dat. 1000 rok, 1410, 1683. Ale to właśnie takie epizody jak Racibórz 1108 roku budował fundamenty. To tutaj w błocie nad Odrą wykuwały się granice, które miały przetrwać wieki. Bolesław Krzywousty nie był tylko wojownikiem, był architektem przestrzeni. Wiedział, że nie sztuką jest podbić nowe ziemie na północy, sztuką jest utrzymać to, co ma się pod stopami. Bitwa pod Raciborzem to lekcja o tym, że w polityce i wojnie nie ma drugorzędnych odcinków. Jeśli zostawisz drzwi uchylone, zawsze znajdzie się ktoś, kto włoży w nie but. Ale jeśli masz sprawny system i ludzi gotowych do walki, tu i teraz możesz te drzwi zatrzasnąć tak mocno, że echo będzie niosło się przez stulecia.
A teraz pytanie do Was. Gdybyście byli na miejscu Świętopełka i wiedzieli, że Koźle stawi opór, a Wasze wojska są rozciągnięte na nieprzyjacielskim terenie, co byście zrobili? Czy ucieczka była jedynym wyjściem, czy może Morawianie mogli tę bitwę wygrać, gdyby nie dali się zaskoczyć w lesie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o strategii grodowego skoku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.